Cześć, to ja Justa. Witam Was w nowym odcinku z cyklu Justa Animuje. Dzisiaj pokażę Wam pierwsze fragmenty mojej nowej animacji Największy Skarb Świata. W poprzednim odcinku prezentowałam Wam scenariusz rysunkowy tej animacji, czyli tak jakby ten film na papierze. Jednak na papierze film to tylko szkic, prawda? Nie jest to wcale gotowe dzieło, więc nadszedł czas, aby przedstawić Wam to, jak to wygląda już w programie. Zrobiłam pierwsze sekundy pierwszej sceny, czyli otwierającej, kiedy nasi bohaterowie głównie się poznają, i nie mogłam się zdecydować z kolorami. Był pomysł, aby ta animacja była całkowicie rysowana z gradientem, czyli postacie byłyby tak cieniowane kolorami, jak i tło. Jednak nie byłam do końca zadowolona z tego, a gdy dodałam efekty świetlne, to miałam wrażenie, że ten film stał się taki bardzo, nie powiedziałabym, że ponury, ale nie byłam przekonana do tych kolorów. Więc następnie jakby postanowiłam wrócić do wersji takiego rysowania wyrazistych kolorów bez żadnych efektów świetlnych. I to mi strasznie przypomniało moją animację obecnie tworzoną Całkiem nowa baśń. Jednak nadal uważam, że to nie jest to. I tak postanowiłam, że jednak będę coś zrobić z tymi kolorami. W efekcie niektóre tła, jak tutaj w przypadku parku, dostały gradient, ale już postacie nie. A zmiana kolorów, jakichś cieni, efektów dla postaci to będą właśnie momenty, w którym pojawiają się efekty świetlne. Postanowiłam, że w ten sposób ta animacja będzie taka troszeczkę, jakby to powiedzieć, bardziej taka mniej dwuwymiarowa, bo to nadal jest animacja dwuwymiarowa, i będzie ona troszeczkę nawiązywać do mojej starej animacji z 2013 roku, czyli Największy Skarb Świata Berwu Bastet z tego roku. Ta animacja nie była wykonywana we Flashu, tylko były rysowane ręcznie rysunki, a potem kolorowane w programie The Gym. Było to mowa, tutaj mówię to oczywiście o tłach, a postacie były rysowane na komputerze. No i te tła właśnie starałam się, żeby miały jakiś taki efekt światła. Myślę, że ten kierunek byłby całkiem interesujący, więc postanowiłam właśnie tak wykonywać tą animację. Poza tym tutaj skupiłam się na takiej metodzie, którą na razie nie za bardzo widzicie w tym filmiku, bo już są gotowe fazy ruchu postaci. Oczywiście tego jeszcze będę bardzo dużo rysować. Jednak nie będzie to taka prosta wycinanka, czyli będę jakby naśladować tą klasyczną animację z tą różnicą, że kartką papieru właśnie będzie Adobe Flash. Mamy tutaj Kingę i Rysicę i Jamnika Cezara. Nie będę się na razie za bardzo rozdwajać nad tym, jak te postacie są narysowane, w jaki sposób. O tym będą kolejne filmiki. Jednak pragnęłabym się skupić właśnie na tych kolorach. I widzicie, że na tym filmiku, że mamy warstwy i na jednej warstwie mamy postacie, na kolejnej mamy tła, a na osobnej mamy właśnie kolory, efekty świetlne. Te efekty świetlne można wykonać w ten sposób, że wybiera się kartkę, daje się jej na przykład powiedzmy, że niebieską kartkę, dajemy jej dużą przezroczystość i stawiamy na pierwszej warstwie. Jeśli przez jakąś chwilę ta kartka niebieska będzie na tej warstwie, to ona będzie dawała właśnie takie wrażenie, że prześwitywania światła przez ten nasz cały świat. Oczywiście te kartki blade można zmieniać lekko kolory cieni i przesuwać je na osi czasu, co wtedy da nam takie wrażenie, że to światło jest, mruga do nas, zmienia się lub na chwilę całkowicie znika. Takie zastosowanie koloru ze światłem będzie stosowane w tej animacji w przypadku scen na zewnątrz. Wewnątrz myślę, że będę używać po prostu takich warstw, jeśli będzie taka potrzebna, jako takich filtrów
powiedzmy, że mgła lub półmrok, żeby troszeczkę bardziej, powiedzmy, może było milej przedstawiane to wszystko. I to taka ciekawostka, bo a propos tych efektów świetnych przypomniało mi się animacja klasyczna, czyli wtedy nie rysowana jeszcze w programach graficznych czy odręczna, że animatorzy na tej scenie, którą mieli do wykonania, na przykład mieli narysowane ręcznie tło, na to nakładali na foliach celuloidowych postacie na przezroczystym tle i czasami używali właśnie różnych filtrów, które imitowały właśnie światło słoneczne. Tutaj w tej mojej animacji postanowiłam właśnie zrobić taką jakby kalkę na komputerze, żeby to troszeczkę nawiązywało. I mam nadzieję, że to później w całym filmie będzie fajnie grało. I myślę, że tyle na dzisiaj z naszego tutaj opowiadania. I gorąco Was zachęcam do dania mi subskrypcji, łapy w górę, bo to będzie mnie motywowało do kręcenia kolejnych filmików, a nie ukrywam, że bardzo chętnie poopowiadam Wam o tych moich postaciach i o tym, jak się za to wszystko zabieram. Dziękuję za uwagę. Justyna.